Polska liczy na przełom w sprawie elektrowni jądrowej jeszcze przed świętami. Węgierski rywal Polaków gra o aktywa Łukoila. Sankcje działają, więc Putin musi udać się po prośbie do Indii. Jest 5 grudnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Depresja naftowa Rosji wymusza umizgi w Azji. Przychody Rosjan ze sprzedaży gazu i ropy w listopadzie spadły o 34% miesiąc do miesiąca. Sankcje działają. Kreml jest zmuszony polegać na Azji i pokazuje to wizyta Putina w Indiach. Ministerstwo Finansów Rosji podaje, że przychody ze sprzedaży węglowodorów spadły o 34% do 530 miliardów rubli, czyli 6,8 miliardów dolarów. Przychody w pierwszych 11 miesiącach 2025 roku spadły o 2,3 biliony do 8 bilionów rubli, to znaczy o 29,63 miliardy do 103 miliardów dolarów rok do roku. Spadek przychodów rosyjskich przyspiesza. W maju wynosił 14%, w sierpniu 20%, a na początku grudnia 22%. Powody to niższa cena ropy, droższy rubel oraz nowe sankcje zachodnie na czele z tymi wprowadzonymi przez USA wobec Rosnieftu oraz Łukoila. Różnica między ceną ropy rosyjskiej Urals a europejską mieszanką Brent przekracza obecnie $20. Średnia cena Urals wynosiła w listopadzie $44 za baryłkę i była najniższa od marca 2023 roku. Według szacunków The Moscow Times cena Urals w rublach wynosiła około 3250 rubli za baryłkę i była najniższa od 2,5 roku. Reuters podaje, że baryłka kosztowała już $41 w grudniu, a w budżecie jest zaplanowany pułap $58. Rosnąca przecena może pozbawić budżet rosyjski około 300 miliardów rubli, czyli 3,9 miliardów dolarów w okresie listopad-grudzień. Ministerstwo Finansów chciało zgromadzić ponad 10 bilionów rubli, czyli ponad 140 miliardów dolarów przychodów z węglowodorów w tym roku, ale może zebrać o 21% mniej. Oznacza to, że deficyt będzie znacząco wyższy od planu zakładającego 1,2 biliona rubli i sięgnąć 5,7 bilionów rubli. Kreml wydał do końca listopada 88% środków zaplanowanych na cały rok, a tradycyjny skok wydatków na koniec roku może podnieść deficyt do 3,5 zamiast 2,6% produktu krajowego brutto. Warto w tym kontekście odnotować emisję przez Rosję obligacji w juanach chińskich, która według tamtejszego resortu finansów może odbywać się co roku. To sposób na zwiększenie środków poza systemem pod wpływem Zachodu. Chińska waluta odpowiada za jedynie 3% obligacji emitowanych na świecie, ale jej znaczenie w transakcjach naftowych Rosji może dalej rosnąć. Poza taniejącą ropą i drożejącym rublem rosnący wpływ na sytuację budżetową Rosji ma eskalacja sankcji Zachodu, w tym najnowsze wobec Rosnieftu oraz Łukoila wprowadzone 21 listopada 2025 roku przez USA. Doprowadziły one do widocznej obniżki eksportu ropy z Rosji do Indii. Kepler szacuje, że krótkoterminowo zagrożone jest 1,2 do 1,4 milionów baryłek eksportu drogą morską. Kepler szacuje, że dostawy morskie ropy z Rosji do Chin opiewają obecnie na mniej niż 800 tysięcy baryłek dziennie. To spadek o 400 do 500 tysięcy baryłek miesiąc do miesiąca w wyniku sankcji USA. Ośrodek ostrzega jednak, że Rosjanie mogą się niebawem zaadaptować. Nowe podmioty służą już do eksportu ropy z Azji, jak Tatneft, Rusexport, Morexport i Algaf Marine. W tym procederze mogą pomagać podmioty z Chin oraz Indii, które będą ubezpieczać transport oraz przerabiać surowiec pochodzący ze źródeł objętych restrykcjami. Kepler podkreśla, że sankcje wobec Rosnieftu i Łukoila są skierowane przeciwko firmom, a nie ich towarowi. Kepler szacuje też, że spadek dostaw z Rosji do Azji powinien utrzymać się co najmniej do stycznia, od kiedy Rosjanie mogą zastosować sieć pośredników oraz operacje na otwartym morzu w celu ominięcia restrykcji wobec Rosnieftu i Łukoila. Dalszy rozwój wypadków będzie zależał od determinacji Zachodu na czele z Białym Domem pod względem egzekucji sankcji. Przepisy amerykańskie przewidują restrykcje drugiego rzędu wobec podmiotów, które pomogą je omijać. Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin po raz kolejny dał argument Waszyngtonowi do dalszego działania. Odwiedził 4 grudnia Indię, gdzie rozmawiał z premierem Indii Narendrą Modim i spędzi 2 dni na rozmowach polityczno-biznesowych. Putin przekonywał, że chociaż USA sprowadzają uran z Rosji, to odmawiają jej prawa eksportu
eksportu ropy na rynek indyjski. Wcześniej mówił o, cytuję, nierównowadze w gospodarce, potwierdzając problemy Rosji. Pierwsza wizyta Putina w New Delhi od 4 lat ma służyć zwiększeniu dostaw broni oraz ropy z Rosji do Indii. Oznacza to, że Moskwa musi zabiegać o wsparcie potęg azjatyckich, aby radzić sobie w coraz trudniejszych warunkach gospodarczych i kontynuować inwazję na Ukrainie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Finansowanie atomu. Czasu jest coraz mniej, musimy być bardziej pewni, że to może się wydarzyć. Mam nadzieję, że to będzie dobry prezent dla polskiej energetyki, być może szybciej niż przed samą gwiazdką, powiedział wiceminister energii Wojciech Wrochna w rozmowie z WNP w sprawie polskiego modelu finansowania elektrowni jądrowej, który czeka na decyzję Komisji Europejskiej. Przetasowanie w PGE. Minister Aktywów Państwowych zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiej Grupy Energetycznej. Doszło do wymiany członków Rady Nadzorczej. Odeszli Małgorzata Banasik i Sławomir Patyra, a dołączyli Piotr Stolarczyk oraz Dariusz Libera. Wsparcie górników. Sejm uchwalił nowelizację ustawy górniczej zakładającą świadczenia osłonowe dla odchodzących górników od 1 stycznia 2026 roku. Urlopy górnicze i jednorazowe odprawy mają łagodzić skutki dalszej likwidacji kopalń w Polsce. Odprawy mają trafić oprócz do Polskiej Grupy Górniczej także do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Teraz wieści z Europy. Węgierski rywal MOL z Węgier rozmawia z Waszyngtonem o przejęciu aktywów rosyjskiego Łukoila objętych sankcjami USA. To rywal polskiego Orlenu na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Węgrzy przekonują, że nie mogą porzucić ropy z Rosji pomimo dostępności alternatywy na czele z dostawami amerykańskimi. Zamknąć furtkę gazową. Komisja Europejska przygotowuje przepisy o certyfikacji pochodzenia gazu ziemnego tak, aby niemożliwe było korzystanie z furtki pozwalającej importować dalej gaz rosyjski przez pośredników. Propozycja legislacyjna REPowerEU zakłada zakaz kontraktów z Rosjanami po 2027 roku. Dyplomacja energetyczna. Komisja Europejska zatwierdziła 235 projektów energetycznych na granicach z krajami trzecimi. Chodzi m.in. o projekt połączenia elektroenergetycznego o długości ponad 1000 km z Azerbejdżanu. Byłby to najdłuższy podmorski kabel na świecie, do ukończenia w 2029 roku w ramach programu Global Gateway. Zależność Ukrainy. Montel podaje, że według Expro Consulting import energii elektrycznej z Europy na Ukrainę wzrósł o 2,5 razy, sięgając 415 gigawatogodzin ze względu na ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną nad Dnieprem. Ten sezon grzewczy może być przez to według władz w Kijowie najtrudniejszy od początku inwazji. Odwrócenie porządków. Turcja zaapelowała do Rosji oraz Ukrainy o unikanie ataków na szlaki dostaw surowców na Morzu Czarnym. Ambasada RP w Ankarze zorganizowała spotkanie eksperckie na temat zagrożeń infrastruktury na morzu. Polscy eksperci cytowani przez agencję Anadolu ostrzegali, że prawdziwe zagrożenie to flota widmo Rosji. Wybawienie stacji. Administracja USA zawiesiła część sankcji wobec rosyjskiego Łukoila tak, aby nie blokowały pracy stacji paliw pod jego kontrolą. Warunek to nie przekazywanie ich przychodów do Rosji. Restrykcje wobec tej firmy oraz Rosnieftu zmusiły Rosjan do wyprzedaży aktywów na całym świecie. Rekord Chin. Według World Economic Forum nowe moce energetyki odnawialnej w Chinach sięgnęły 360 gigawatów w 2024 roku, czyli ponad połowę wszystkich nowych instalacji tego typu na świecie. Produkcja energii z OZE w państwie środka sięgnęła 366 terawatogodzin. World Economic Forum ocenia, że kluczem do sukcesu było długoterminowe planowanie rozwoju sieci. Niezawodność kosztuje. Naukowcy z amerykańskiego MIT oceniają, że rozbudowa sieci przesyłowej w USA skoncentrowana na obszarach o dużym potencjale energetyki odnawialnej obniża koszty i emisję CO2, ale zrównoważony rozwój zapewnia większą niezawodność oraz zmniejsza ryzyko blackoutów w razie ekstremalnych warunków pogodowych. Droższe rozwiązanie jest bezpieczniejsze. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem, więc zapraszam Państwa. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.